Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Zapraszam Was na trzecią już część serii ogrodowych vlogów. U nas wczoraj trochę padało, więc dzisiaj zobaczymy, jak wyglądają róże po deszczu. A przy okazji, może kwitnie coś nowego? Mam nadzieję, że macie już coś dobrego do picia. Moja kawa już gotowa, zatem zapraszam do oglądania. No i znowu jesteśmy w moim ogrodzie. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Wczoraj u nas trochę padało, więc zobaczymy sobie, jak wyglądają róże po deszczu. Na pewno będzie trochę ogławiania, stąd przygotowałam sobie już koszyk na kwiatki. Bo jak ostatnio widzieliście, wszystkie trzymałam w dłoni. Później to jest takie niekomfortowe dosyć, a tak z koszyczkiem będziemy sobie chodzić. I Wam też tak polecam. Również polecam właśnie sobie wziąć koszyk w dłoń i na spokojnie ogławiać rośliny. Także mam nadzieję, że macie już ze sobą swoją kawkę i zapraszam do oglądania. Ja właśnie wypiłam sobie łyk pychota. Biorę koszyk i idziemy na zwiady. Co tam dzisiaj słychać? Co się zmieniło? Czy coś jest nowego? No jest. Pojawił się pierwszy kwiat Clematisa Prince Charles. Zobaczcie, jak pięknie komponuje razem z jasno-różowymi różami. Bardzo lubię to połączenie. Patrzę, czy coś jeszcze się pojawiło z tej strony koło mnie. Czekajcie, zobaczymy sobie obok. Czy coś się... Cały czas jestem w ogóle strasznie ciekawa. Ja mam tutaj nowe Clematisy. O, jest. Pojawiają się kwiatki pierwsze. I tutaj będzie Skyfall, z tego co pamiętam. O, i jest, proszę bardzo, pierwszy kwiatek zaczął się otwierać. Clematisa. Widzicie, jaka pięknota. O, nie wiem, czy dobrze widać, on się dopiero zaczął otwierać. To jest Clematis Marii Curie Skłodowska, czy Marii Skłodowska Curie, tak powinnam powiedzieć. Tutaj kolejne pąki są już w drodze do sławy, że tak to ujmę. Mam tutaj jeszcze kilka innych klematisów. Mazury, które posadziłam w ubiegłym roku. O Eden Rose już Wam opowiadałam. Także przechodzimy dalej. O, zobaczcie, jak pięknie się już rozwija limona. Ten kwiat już jest taki dosyć duży, a już kolejny jest w drodze. Widzicie? One nie rozwijają się tak wszystkie naraz, tylko po jednym, po dwóch. O, i ten już zaczął się rozwijać. Spójrzcie. No, robi się coraz bardziej kolorowo. Dlatego polecam Wam takie właśnie ścianki, w których... Aha. I tutaj klematisik zaczął się otwierać. Dlatego polecam Wam właśnie takie ścianki, które kwitną całe lato. A tymczasem my idziemy obejrzeć, jak wyglądają róże po deszczu. John Davis jest ok, nie ma żadnych śladów deszczu. Patrzę, bo tutaj coś, o, przy okazji, widzicie, już kolejne pąki się szykują do startu, ale mignęło mi tutaj coś bordowego. O, jest! Tutaj jest moja kolejna róża, czekajcie. Aha, widzicie? Myślę, że to będzie taka piękna. Jest, tak, to będzie właśnie ta. Zaraz Wam napiszę nazwę, to jest nazwa francuska. To jest bardzo, bardzo intensywnie pachnąca róża. Opowiedziałam o niej w odcinku o najbardziej pachnących różach. Podlinkuję Wam go. Będzie u góry. Dorotko, prosiłaś więcej klematisów? Proszę bardzo, kochana, dla Ciebie. Comtesse puszą coraz więcej kwiatów. Anne Pretfeld też. Dobrze, idziemy teraz dalej na zwiady. Rosa Derechts. Tutaj nie mam w ogóle żadnych wątpliwości. Ona zawsze super znosi.
A poetry, spójrzcie, też całkiem nieźle, widzicie? Jeszcze jest, nie wiem czy widzicie to, jeszcze jest, są krople rosy, więc dobrze jest właśnie wytrząsnąć. Ma tutaj jakieś 2 kropki, natomiast nie sądzę, żeby to było od deszczu, to raczej ktoś ją podgryzł, ale wygląda naprawdę fajnie. Pąków ma pełno tutaj, a te też wyglądają bardzo dobrze, widzicie? No to naprawdę jest cudowna róża, uwielbiam ją, mówiłam zresztą wam o tym. Uwielbiam to ujęcie, myślę, że to jest jedno z fajniejszych ujęć, jak ona pięknie prezentuje się na tle kolorowych właśnie ścianek. Polecam wam, bo róże to nie tylko właśnie są rabaty, tylko to również gra kolorów, gra przestrzeni. Po prostu starajmy się projektować tak ogrodę, żeby przechodząc koło róż, obojętnie z której strony, to zawsze była dla nas uczta. Dla oczu. No spójrzcie, jaka pięknota. Uwielbiam róże poetry. Namówił mnie na nią pan Maciej z Roza Ćwik, także panie Macieju, pozdrawiam serdecznie. Jest przepiękna. Dobrze, i tutaj słuchajcie, jest najwięcej ogławiania. Zawsze tu jest najwięcej, także tym razem jest koszyk ze mną. Ale nie chciałabym zatrzymywać się z wami za długo przy różach, które już widzieliście w ostatnim odcinku, bo to trochę będzie dla was nudne. Dlatego zabieram was zupełnie gdzieś indziej. Do róż, których jeszcze nie widzieliście w moich vlogach. Co więcej, niektórych nie widzieliście jeszcze w ogóle, a przy okazji piwonia Ball of Beauty jeszcze kwitnie. Chodźcie. Tadam! Jakie piękne. Bardzo mnie ciekawiły, jak będą wyglądały po deszczu. Czy będą właśnie całe zmumifikowane. Co sądzicie o tym? Wyglądają całkiem ok, prawda? Myślałam, że będą właśnie całe takie żółto-brązowe, ponieważ zobaczcie, to są takie mocno nabite pompony, więc woda spokojnie mogłaby się tam zbierać. Ale naprawdę wyglądają ok. A jaka to róża? Ewelka, pozdrawiam, dostałam ją od Ewelki w ubiegłym roku w naszym różanym wyzwaniu i to jest róża Lovely Rococo. Myślę, że... O, czekajcie, bo zasłoniłam. Myślę, że tego mogę ogłowić. Ale pozostałe zostawiam. Tak wygląda z bliska. Nie wygląda tak źle. Wygląda całkiem. Ale tutaj będzie wyglądał... widzicie? To jest taka gra świateł. Wcale nie jest łatwo złapać ostrość. I tak, żeby... nie było przebitki takich świateł. No zobaczcie, jak piękna. Ona naprawdę pięknie pachnie. Nie wiem, kiedy będzie takie techniczne rozwiązanie, byście mogli poczuć zapach. Nie wiem, powąchajcie. Czujecie? Pachnie jabłuszkiem. Takim małym jabłuszkiem. Oprócz Lovely Rococo jest tutaj również inna róża. A, i zapomniałam dodać, że Lovely Rococo jest z firmy Floribunda. A z Roza Ćwik jest ta pięknota i jest to Rosen Fascination. Właściwie nawet nie wiem, czy to dobrze, bo to jakoś tak z niemieckiego. O ludzie, słyszycie te odgłosy? Dzisiaj łatwo nie będzie. Będę chyba musiała robić przerwy, tak mi się wydaje. Ona, kiedy się przekwita, robi się taka prawie biała. Kiedy się otwiera, jest jeszcze taka, o właśnie, jaśniejszy kolor różu. Jak widzicie, po deszczu ona ma takie brzegi płatków. Natomiast nie uważam, żeby to była jakaś tragedia. Uważam, że to naprawdę świetnie znosi deszcz. Tutaj kolejne pąki się szykują do startu. Tu jest kolejny jej kwiat. One oczywiście już teraz będą przekwitać. To jest, one dopiero niedawno były posadzone, więc jeszcze się tak nie rozkrzywiły. A poniżej jest przeurocza róża, która była opisana jako Maria Teresa
kupiłam ją w szkółce, w sensie w lokalnie, w takiej szkółce przed nami u nas. I miała etykietę Maria Teresa. Natomiast ja się zastanawiam, ponieważ ona jest maleńka. Dobra, okej. Mam ją pierwszy sezon. Natomiast jest naprawdę tyci. I nie wiem, czy to na pewno jest ta odmiana, ponieważ widziałam u Was, ale ona, Boże, jaka ona jest piękna, ponieważ widziałam u Was tę różę dużo wyższą i mam nadzieję, że po prostu to jest kwestia, żeby się po prostu zaadaptowała tutaj do tych warunków i wtedy pójdzie w górę, bo chciałabym, żeby była troszkę wyższa, nie aż jakaś wielka, natomiast nie też taka malunia. Przyszła paczka z kwiatami, które zamówiłam. To są super tunie, ale nie tylko. Mam tu też koci miętki. Powiem o nich trochę więcej, myślę, w innym odcinku, bo dzisiaj nie o nich. Bardzo się cieszę, a teraz zabieram Was o tam, bo tam chciałam Wam pokazać, jak pięknie rozwinął się Arthur Bell. Pamiętacie? Pokazywałam, jaki był w pąkach. Ta roślina po prostu rozwija się niesamowicie. Nie nagrywałam wczoraj. Wczoraj padało, więc róże nie wyglądają zbyt fajnie bezpośrednio po deszczu i w trakcie deszczu też niezbyt fajnie się nagrywa. Natomiast to jest tylko jeden dzień różnicy. A spójrzcie, jak pięknie wygląda. A jak pachnie. Och, mówi Wam. Klematisy nadal pięknie kwitną. No skoro tu jestem, to szybko pokażę Wam, jak wyglądają róże po deszczu. Dobrze, bardzo dobrze wyglądają róże po deszczu. Tak wygląda Princess Anne. Ta róża to jest, a to jest tutaj z tej ekipy różanej, a tu jest Princess Anne. Też widzicie? Bardzo fajnie wygląda. Naprawdę super wyglądają. A tutaj jest, czekajcie, muszę się przedostać przez te krzaczory. O, tu kolejne pąki są. A tutaj jest Gertrude Jekyll. Tak wygląda Gertrude Jekyll. Ja w ogóle jestem w szoku, bo wczoraj zaglądałam znowu, chciałabym domówić jeszcze jedną w inne miejsce i znów jej nie ma. To jest róża, na którą bardzo poluję. Czy ona tu ma taki cień mocny? No nie, ona tak nie ma. Dopiero teraz o tej porze, kiedy właśnie słońce przychodzi na moją lewą stronę. Zobaczcie, tutaj zasłania im katalpa, całe słońce. Natomiast jak słońce jest z tej strony, to one mają tutaj bardzo dużo słońca. A teraz o tej porze mają go trochę mniej, ale nie jest tak źle. Bo za chwilę słońce przejdzie na drugą stronę i wtedy będzie przebijało się tam. A jak wygląda dzisiaj Carmenwurth po deszczu? No tak. Ona jeszcze się nie rozwinęła, stąd może tak nie widać, ale wygląda dobrze. Naprawdę. Ale nie myślcie tak, że wszystkie kwiaty wyglądają tak super. Są też takie, które wyglądają trochę gorzej. I właśnie zaraz Was do nich zabieram. O, tak wygląda ta ścianeczka. Piękna. Uwielbiam ją, naprawdę. O, widzicie, tu jest jeszcze słońce cały czas. Tutaj rośnie lawenda. Tu oczywiście moje no-name róże. I mój kochany Clematis Pilu. Pozdrawiam wszystkich miłośników klematisów. Macie też takiego bzika jak ja? Nie, no naprawdę. Róże klematisy to jest my love. Pięknoty. To są maleńkie różyczki. Nie myślcie, że one są duże. One są małe. O, teraz widać wyraźnie. Dobra, zabieram Was. Biorę swój koszyk i idziemy w inne miejsce.
Teraz zabieram Was w miejsce, gdzie rosną czerwone porzeczki, ale nie martwcie się, nie będę mówiła o porzeczkach, nie, tu mamy dzisiaj inne tematy. Mam ze sobą też mój koszyczek, a róża, którą przyszliśmy zobaczyć, to jedna z moich ulubienic, Großherzogin-Louis. Niesamowicie pachnie, super powtarza kwitnienie, ma pięknie, bogato wypełnione kwiaty i bardzo zdrowe liście. Ale niestety, jak widzicie, z deszczem nie radzi sobie już tak dobrze. W środku wygląda bardzo dobrze i według mnie wystarczy oberwać zewnętrzne płatki i już za kilka dni będzie tak wypełniona, że po tych brzydkich brzegach nawet nie będzie śladu. A teraz zabieram Was do róży Jacaranda Flower Circus. Kwitnie ona niezwykłą ilością pąków, a jej kwiaty są niezwykle wytrzymałe. No i w ogóle, jak widzicie, nie ma śladu deszczu. Deszcz po prostu w ogóle nie robi na niej wrażenia. Kwitnie takimi pięknymi, bogatymi bukietami. Jest bardzo zdrowa i choć różowa, to nie wszystko do końca jest takie różowe, bo jej kwiatki nie pachną. Ale przy tylu zaletach możemy jej to chyba wybaczyć, prawda? Od razu pokażę Wam, jak wygląda Gartenspaß po deszczu. Właśnie tak. Czy ma jakieś ślady po deszczu? Minimalne. Wygląda naprawdę dobrze. Jak widzicie, na początku jej kwiatki są bardzo intensywnie pomarańczowe, ale później staje się taka pastelowa. Jest piękna, bardzo oryginalna. Jedynie na brzegach płatków są takie drobne kropeczki, ale ogólnie uważam, że jest to świetna róża. Zwłaszcza, że pięknie kwitnie na stanowiskach półcienistych, jest niezwykle odporna. Tutaj właśnie w zakątek koło forsycji. Przy okazji o forsycji również jest odcinek na YouTubie. A róża, która tutaj rośnie, to również jest niesamowicie waleczna odmiana. Jest to Maxi Vita. Piękna róża. To jest róża niska, teoretycznie. Natomiast w praktyce wcale taka niska nie jest. Potrafi wypuszczać właśnie takie długie pędy. O, właśnie takie, które można podwiązywać, można skracać, by dalej była niska. Natomiast ona niestrudzenie kwitnie. Jest bardzo fajna. Czy pachnie? Bardzo delikatnie. Naprawdę jest przepiękna. Ona się tak właśnie troszeczkę mieni. Jej kolor nie jest taki wyraźny. Ja nie wiem, czy to widać. On jest taki dosyć pastelowy, dosyć taki akwarelowy, taki fajny, naprawdę taki przenikający się. To nie jest taki wyraźny, ostry kolor, tylko to jest taki bardzo fajny kolor. Jak ona reaguje na deszcz? No różnie, słuchajcie. Niektóre płatki są całkiem ok, a niektóre dostają właśnie takich kropeczek. Widzicie? Nie wiem, czy to widzicie, te kropeczki. Także ona różnie. Myślę, że to zależy też od tego, jak jest rozwinięty kwiat w deszczu. Bo zauważyłam, że jeżeli kwiat jest bardzo rozwinięty, to łatwiej łapie takie kropeczki. Ale jeżeli kwiat jest słabo rozwinięty, jeszcze mało rozwinięty, taki jest rześki, to nie ma w ogóle żadnego śladu deszczu na niej. Także to jest Maxi Vita, którą również polecam. I nie jest to róża jakoś super wypełniona, super pachnąca. Natomiast jest to róża, która poradzi sobie w każdych warunkach. Maxi Vita. Polecam. A teraz zobaczmy, jak poradziła sobie Gebruder Cream. Teraz czas do niej wrócić. No i tak. Z Gebruder Cream jest podobnie jak z Maxi Vitą. Na kwiatach, które są już tak mocno rozwinięte, widać ewidentnie dużo kropek. Ten zresztą jest już do ogłowienia. Natomiast na wody, które warto strzepać, nie ma na niej śladu deszczu.
Spójrzcie, nawet na takim kwiecie też wygląda ok. Także uważam, że akurat Gebrüder Grimm to jest twardzielka. I ona świetnie znosi deszcz. Przy okazji, zobaczcie, jak pięknie się rozwija pąk. Czyż on nie jest cudowny? Oczywiście, gdyby nie ta zielona mała mszyca. Na szczęście wystarczy. Jeżeli jest taka drobna ilość, to ja nie pryskam. Wystarczy po prostu strzepnąć paluszkami i gotowe. Z Gebrüder Grimm czeka mnie dłuższe ogławianie, także ja zostanę tutaj dłużej. W międzyczasie pokażę Wam, jak wyglądają kwiaty Leonardo da Vinci po deszczu. No, one są po prostu niezniszczalne. To jest twardzielka, kolejna twardzielka. Spójrzcie, jakie pięknoty. Ja bardzo lubię róże Leonardo da Vinci, tylko jak ze wszystkimi innymi różami należy ją regularnie ogławiać. Wtedy takie właśnie zakątki różane zawsze wyglądają świeżo i pięknie. Słuchajcie, ja tu zostaję na dłużej, bo czeka mnie tutaj sporo ogławiania. A Wam bardzo dziękuję za to, że dzisiaj jesteście ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli macie lub znacie kogoś, kto kocha róże lub kocha ogród tak samo jak i Wy, prześlijcie proszę im ten filmik. Kto wie, może będzie nas więcej. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know. No, jestem ciekawa, kto z Was został do samego końca, bo oczywiście zostawiam również i gratis. Ja już właśnie skończyłam, słuchajcie, ogławiać ten zakątek. Tutaj mam koszyk z płatkami róż, jest to już drugi koszyk, tamten wyrzuciłam. Wygląda całkiem fajnie, bardzo instagramowo. Jestem bardzo ciekawa, kto z Was został do samego końca, także dajcie mi proszę znać i zostawcie zielone serduszko w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, pa pa! Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.